Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o imigracji, o tym, jak Polska sobie radzi, jaki mamy pomysł, jak chcemy ten pomysł realizować, jak wyglądają zderzenia wyobraźni, planów z rzeczywistością. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Najpierw serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona i być współtwórcą Układu Otwartego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Tak będziecie mogli wspierać całkowicie niezależne medium. Dziękuję też wszystkim mecenasom i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Profesor Maciej Duszczyk, od roku niecałego wiceminister spraw... Już nie ponad rok. Ponad rok. Tak, 22 grudnia. Wiceminister spraw wewnętrznych. Jest pan pierwszym, jedynym, bo jest pan politykiem obecnie, którego... Gram rolę polityka. Gra rolę polityka. Bo ja nie zapraszam polityków tutaj, ale ponieważ pan profesor miałem przyjemność pana gościć kilkukrotnie i rozmawialiśmy o tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Jest pan teraz w nowej roli. Jest pan ekspertem, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Ja to chciałem najpierw zapytać, bo rozmawialiśmy o zderzeniu tych dwóch rzeczywistości, kiedy pan jako ekspert opracowywał rozmaite strategie analizy, zajmował się tym przez całe życie i teraz przeszedł pan na drugą stronę i to wygląda tak jak pan myślał, że wygląda, czy wdrażanie tego, o czym pan myślał, jest wygląda zupełnie inaczej? Myślałem, że będzie trochę trudniej, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Wydaje mi się, że tutaj też bardzo duże wsparcie, jakie dostałem zarówno od marszałka Szymona Hołowni, ja jestem nominowany przez Polskę 2050, ale tak naprawdę od swojego klubu parlamentarnego Polski 2050. My dużo na ten temat różnych rozmawiamy, tak? Ja też wielokrotnie tłumaczyłem, dlaczego te decyzje muszą być w taki sposób podejmowane. Ale wydaje mi się, że zarówno sama strategia migracyjna, która została przyjęta w październiku, ona spotkała się oczywiście z pewnymi kontrowersjami, ale nawet Lewica, która jest przecież w koalicji rządowej, czy to marszałek Czarzasty, czy członkowie rządu powiedzieli, że ona w 95% odpowiada również ich oczekiwaniom. A więc jeżeli mamy dokument rządowy, który w koalicji wyborczej, która składa się z 4 partii, jednak o mocnym profilu, tu różniącym się od siebie, to wydaje mi się, że to jest to spory sukces. Nie myślałem, że w taki sposób to się odbędzie. Natomiast rzeczywiście, co jest najtrudniejsze, to trochę walka z ideologiami, tak? Pokazując o tym, że migracje dotyczą ludzi, ale są również używane w bardzo różny sposób w takiej walce geopolitycznej. I teraz większość osób trochę mniejszym doświadczeniem niż ja, jeśli chodzi o migrację, patrzy na te zjawiska bardzo w takich silosach, tak? Jeżeli mówimy o prawach człowieka, to nie widzimy kompletnie nic obok. Jeżeli mówimy o wojnie hybrydowej, to nie widzimy praw człowieka. I teraz jeżeli mówię o jednym i o drugim, to spotykam się trochę z niezrozumieniem z jednej i z drugiej strony, tak? Bo jakby wrzucam tematy, które są trudne dla obydwu tych stron, czy więcej, bo tych stron nie jest 2, jest ich co najmniej kilka. I to jest pewnie coś, co rzeczywiście jest trudne. Ja staram się cały czas te światy w jakiś sposób godzić, starać się trochę być ekspertem wśród polityków w tej debacie, która jest, ale ona jest trudna, tak. A więc mówiąc z punktu widzenia takiej czystej polityki, przyjmowania dokumentów i tak jakie wsparcie dostaję również bezpośrednio od pana premiera, czy zaplecza pana premiera, to jest bardzo, bardzo uważam, że to jest super i bardzo za to dziękuję i widzę, że to spotyka się z dużym poparciem. Natomiast jeszcze z punktu widzenia takiego zrozumienia, w jakim miejscu się Polska znajduje, jakimi wyzwaniami się spotykamy, ale jakie wartości również za nami stoją, to jest rzeczywiście
rzeczywiście jakoś tam bardziej trudny niż mi się wydawało, ale powiem jeszcze ostatnie zdanie. Wydaje mi się, że to wynikało chyba z tego, co się wydarzyło koło strategii. Tak? Moja strategia miała być dyskutowana dłuższy czas, natomiast to otoczenie międzynarodowe spowodowało to, że musieliśmy ten dokument gotowy, rządowy, pokazać i z nim pójść do Europy. I to był dobry ruch. Ja tego bardzo mocno bronię i zawsze będę tego bronił. Uważam, że to, co uzyskaliśmy na poziomie europejskim, jest bardzo, bardzo duże i nie spodziewałem się przed tą Radą Październikową, że aż taki duży sukces odniesiemy, zmieniając debatę o migracjach w Europie, a to buduje nasze bezpieczeństwo, naszą pewność, naszą odpowiedzialność, jeśli chodzi o wyzwania, przed którymi stoimy. A na ile panu było trudno przekonać obecnie rząd, znaczy ludzi, z którymi zaczął pan pracować, premiera, współpracowników, no, którzy, wiadomo, są politykami, odgrywają swoje role, no ale za poprzedniej władzy, kiedy tu też siedzieliśmy, rozmawialiśmy nie wiem, o kryzysie na granicy wschodniej, no, który był realnym zagrożeniem politycznym, tak, był atakiem politycznym, no to wtedy ich narracja ówczesnej opozycji była kompletnie tak w wielu sprawach o 180 stopni odwrotna w stosunku do tego, co dzisiaj mówią jako rząd. Czy to długo trwał proces takich przekonywania, czy doskonale zrozumieli, że no, musieli odgrywać taką rolę, musieli atakować poprzedni rząd, bo taki jest ich job, a potem przeskoczyli na drugą stronę. Jeżeli byśmy sobie teraz próbowali zanalizować to, co się wydarzało od Usnarza do przejęcia władzy przez obecny rząd, to mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju fazami. Ta pierwsza faza, rozmawialiśmy na ten temat, tak? Wtedy, tak, kiedy Usnarz się działo, ja wtedy pamiętam naszą taką szerszą dyskusję mówiącą o tym, że Usnarz można było inaczej rozwiązać. Kiedy Usnarz nie został rozwiązany i tak naprawdę pojawiła się tylko i wyłącznie koncepcja budowy zapory, która została źle zbudowana jednak, to musimy jasno przyznać, że została źle zbudowana, ale ja broniłem tej decyzji przecież, mówiąc o tym, że zapora musi być, bo jesteśmy w sytuacji takiej, w której bez tej zapory po prostu te ryzyka byłyby wyższe. Wydaje też pewne rzeczy, pewne nastąpiły takie procesy nie do końca zrozumienia sytuacji, którą się odbywa. Proszę zwrócić uwagę, że nie mieliśmy też jednolitego takiego frontu, prawda? Znaczy, jeżeli wracamy do tej słynnej wypowiedzi premiera o biednych ludziach, ja też mówiłem o biednych ludziach i powiem więcej, mówię dzisiaj o biednych ludziach, którzy znajdują się również po drugiej stronie granicy, znajdują się czasami u nas, bo to czasami są biedni ludzie. Tych biednych ludzi w 2021-2022 było zdecydowanie więcej niż dzisiaj. Ten modus operandi się zmienił i też zmieniła się chyba też sytuacja. Ponadto ja mogę powiedzieć... Nikt nie podważał tego, że są biedni ludzie, tylko ci biedni ludzie byli wykorzystywani i są wykorzystywani przez naszych wrogów. Tak, dlatego też mówię trochę o zmianie o modus operandi i teraz nie odnosząc się do odpowiedzi polityków z przeszłości, mogę powiedzieć o swoim stanowisku, które też ewaluowało. Ja musiałbym dzisiaj trochę zaprzeczyć jakby swojej opinii bezpośrednio w pierwszych tygodniach, cały czas potwierdzając to, że uważam, że można było to inaczej rozwiązać wtedy. Nawet ostatnio rozmawialiśmy z politykami też Prawa i Sprawiedliwości, kiedy oni mówili mi, no dobrze, ale to teraz przecież wy mówicie dokładnie to samo, co mówiliśmy my w 2021. To im pokazuje ilość tam różnego rodzaju różnic, tak, które są w oparciu tak naprawdę bardzo taką ugruntowaną wiedzę, którą dzisiaj mamy, ale kiedy się wchodzi do resortu i też zobaczy się trochę szerszy obraz tego, mówiąc o tym, z jakimi wyzwaniami się borykamy, to wtedy też człowiek na pewno zmienia swoje podejście, bo ma większą wiedzę. To, co mam trochę pretensji do Prawa i Sprawiedliwości, to, że nie komunikowali tego, co wiedzieli. Ja starałem się właśnie ten błąd naprawić i bardzo mocno komunikuję wszystko, co wiem. Oczywiście poza tą wąską dziedziną indywidualnych sytuacji, które wiąże mnie oczywiście kwestia dotycząca dostępu do informacji niejawnych, to jest oczywiste, ale wszystko to, co wiemy, a co nie naraża bezpieczeństwa państwa z punktu widzenia ujawnienia informacji, to ja to komunikuję, tak, mówię i spotykam się ze wszystkimi, spotykam się z bardzo różnymi grupami. Ostatnio miałem też taką rozmowę w Radiu Rebeliant, tak powiem, która jest bardzo mocno stawiona jednak na czym kompletnie jest inaczej. Jestem dzisiaj u pana niezależnego też wydawcy, ale o innym też pewien profilu historycznym, jakby patrząc na dorobek, ale również jestem otwarty na wszystkie rozmowy z Kubem Jagiellońskim czy innymi osobami, które mają trochę inne podejście. Też staram się być aktywny cały czas na Twitterze, trochę rzeczy tłumacząc, więc staram się dzielić tą wiedzą, żeby ludzie sobie w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę wyrazili swój pogląd i wydaje mi się, że to jest dobre podejście, tak? Tego podejścia będę bronił, ale też bardzo otwarcie rozmawiam z politykami, tak? Mówiąc o różnych rzeczach,
które wydają mi się w oparciu o naszą ekspertyzę, istotną. Jak również proszę zwrócić uwagę, że co jeszcze zrobiłem. Znaczy zrobiłem to, żeby zapytać jednak badaczy z raportem, który został opracowany przez Komitet Badań nad Migracjami. I tu też pojawił się taki trochę konflikt, tak? Znaczy zawsze badacze, akurat ja do tych badaczy nie należę, ale badacze zawsze mieli takie wrażenie, że to, co już wymyślili, to, co jest już opracowane, to powinno być wdrażane w 100%. No tak polityka nie działa, tak? Znaczy polityka działa na tej zasadzie, że bierze się pewne rzeczy, które są istotne, ono poszerza wiedzę polityków, ale ostatecznie politycy biorą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i są rozliczeni w wyborach. Nie można jakby grać dwóch ról. Ja dzisiaj, tak jak powiedziałem, gram rolę polityka, mniej eksperta, ale cały czas to zaplecze eksperckie dla mnie jest absolutnie ważne. Ja bardzo to doceniam i taką postawę uważam, że jest niezwykle ważna i potrzebna i chciałem, żeby i we wszystkich ministerstwach, we wszystkich rządach tak było, że nawet to jest naturalne, że się rządy różnią poglądami i realizują inną politykę, ale że się normalnie komunikują i nie zaprzeczają wszystkiemu, co się wydarzyło poprzednio. Na ile czy pan się dowiedział nowych rzeczy, których pan jako badacz nie wiedział o problemach migracyjnych? A jeśli tak, to czego pan się dowiedział? Dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy, pracując bezpośrednio z ludźmi na przykład na granicy, ale również spotykając się z ministrami spraw wewnętrznych bardzo różnych państw. Poznałem dokładnie sytuację w Hiszpanii, we Włoszech. Dobrze rozpoznałem sytuację w Belgii, w Austrii, bo to są bardzo ciekawe rozmowy, tak? Znaczy, to jest trochę tak, że wiceminister, który przyjeżdża do mnie, czy ja jadę do niego, my bardzo otwarcie rozmawiamy, ponieważ jakby też rozmawiamy trochę fachowco o różnych rzeczach, prawda? Znaczy, skoncentrujemy się na różnych kwestiach. To są bardzo otwarte rozmowy i mi się wydaje, że ja bardzo dużo się na ten temat tego dowiedziałem. O tej waszej sferze polityki, tak? Mówiąc o tym, jak polega, jakie jest elementy diagnozowane, a następnie jakie są też ograniczenia wdrażania niektórych rzeczy, ale w jaki sposób te problemy są identyfikowane w poszczególnych państwach w oparciu na przykład o partie polityczne, które rządzą w danym państwie, ale również o nastawienie społeczne, prawda? Jak ono bardzo szybko się zmienia, prawda? Znaczy fenomenalne rozmowy na przykład z moimi odpowiednikami niemieckimi, tak przez ostatni rok, kiedy po raz pierwszy się z nimi spotkałem, to myśleliśmy dobre rozmowy, mówiąc o tym, ale ja im o to powiedziałem, słuchajcie, ja nie mam żadnych kompleksów Niemiec. Tak? Ja byłem profesorem w niemieckich uczelniach, tak? Znam, mówię dobrze po niemiecku i tak dalej. Możemy kompletnie inaczej, inny sposób rozmawiać. Nie mam żadnych kompleksów, zobaczmy, jakie są nasze interesy. Bardzo trudne rozmowy na przykład o kontroli granicznych zostały wprowadzone jeszcze przed naszymi rządami. Bardzo mocny nacisk nas na to, żeby te kontrole były jak najmniej uciążliwe i żebyśmy dążyli do ich zniesienia, ale też bardzo jasny komunikat z strony niemieckiej, mówiąc o tym, słuchajcie, my zrobimy wszystko, żeby te kontrole były jak najmniej uciążliwe, ale nie liczę o tym, że my je zniesiemy, bo to jest kwestia polityczna u nas, prawda? My nie możemy ich po prostu tak naprawdę znieść. To była też otwarta rozmowa. Ja nie ujawniam żadnej przecież tutaj tajemnicy, prawda, mówiące o tym, bo to też piszą media bardzo dużo na ten temat, ale to była bardzo rozmowa mówiąca o tym, co możemy zrobić, znaczy gdzie możemy dochodzić do kompromisu, ale też uwzględniając pewne nasze polityczne uwarunkowania, tak, nasze i niemieckie, tak, które się bardzo często nie zgadzają, ale na końcu tego dnia musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie najmniej uciążliwe dla ludzi, którzy mieszkają po jednej i po drugiej stronie granicy, bo to jest rolą polityków i mojego punktu widzenia, kiedy ja też rozmawiałem z samorządowcami z województwa lubuskiego, to powiedzieliśmy, to przejście dla pieszych trzeba przenieść, tu trzeba zamknąć tą ulicę dojazdową, bo ona blokuje korki i mówię do swoich niemieckich odpowiedników, słuchajcie, wy też to zbadajcie, zróbcie dokładnie to samo, ten ruch będzie płynny. Będziecie mieli również tą pewność, będziecie utrzymywali te kontrole. Co nam się nie podoba i będziemy cały czas naciskać, ale musimy na końcu tego dnia zobaczyć ludzi, którzy po prostu codziennie przez tą granicę przekraczają. I miałem dokładnie taką samą fajną rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych Luksemburga. No dokładnie na takiej zasadzie. Kiedy Niemcy prowadzili też kontrolę z Luksemburgiem, my żeśmy mieli dokładnie taką samą rozmowę, mówiąc w jaki sposób my możemy się podzielić naszym doświadczeniem z Luksemburgiem czy z innymi państwami. Także to jest tego typu dla mnie nowość, w jaki sposób można zobaczyć jeszcze szerszy kontekst procesów migracyjnych. A czy coś zmieniło pański pogląd na to, jaką politykę migracyjną powinniśmy mieć? I znów podam przykład. Tak? Kiedy w 2022 roku napisałem taki tweet, który też w pewnym momencie gdzieś się dzisiaj... Bo bardzo często jest tak, że mi się próbuje znaleźć jakiś tweet mówiąc o tym, proszę bardzo, jesteś kłamcą, bo pisałeś 2 lata temu tak, a teraz tak. Jeden taki tweet ostatnio został też wyciągnięty, w którym mówiłem o tym, że tak zwane zawrócenia czy pushbacki są możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z przemocą i niszczeniem infrastruktury granicznej, prawda, że wtedy konwencja genewska to uzasadnia. Wtedy dopadła się też wokół tego trochę burzy, wokół tego tweeta i się mi go przypomniano jako coś, co jest złe. Ale przecież ustawa, która jest dzisiaj w Sejmie, która będzie miała też wysłuchanie publiczne 4 lutego, dokładnie to mówi, że ten ekstraordynaryjny przepis jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z niszczeniem infrastruktury i przemocą wobec polskich funkcjonariuszy. No nie możemy sobie pozwolić na to, że
polscy funkcjonariusze są atakowani kamieniami, procami, konarami, czy w jakiś inny sposób z drugiej strony granicy. To jest odpowiedzialność za państwo, odpowiedzialność też za ludzi, którzy tam mieszkają. Jeśli chodzi o relacje, wspominał pan o relacje z Niemcami, na ile pan się spodziewa, że ta sytuacja może eskalować, no bo też we wschodnich Niemczech wygrywa zdecydowanie partia, która ma bardzo radykalne podejście do wielu spraw i do spraw imigracji, i do Polski, i do wielu różnych kwestii. Ta polityka będzie ewidentnie ewaluować w Niemczech. Na ile pan się spodziewa tutaj większych napięć i większych, no nie chcę powiedzieć blokad granic, tak? No bo blokad to pewnie nie będzie, ale jakichś zwiększonych kontroli i takiej braku płynnej współpracy między państwami. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o AfD i nas, to mamy gigantyczny problem, jeśli chodzi o pewne imponderabilia. Też historyczne i tak jak patrzymy na Europę i inne rzeczy. Ale są. Tak, ale ja mówię o tym, znaczy jeżeli by AfD wygrało wybory, czego się oczywiście nie spodziewamy, ale gdybyśmy tak próbowali sobie taki political fiction trochę włączyć, to nasze relacje byłyby naprawdę bardzo, bardzo trudne, ponieważ mówię, tutaj różnimy się, jeśli chodzi o imponderabilia. Dotyczące oceny historii, dotyczące roli Wehrmachtu, roli wojny, kto jest perpetrators, żeby zacytować klasyka, prawda, i tak dalej, prawda, a więc jakby musimy sobie to bardzo jasno powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy rząd niemiecki, czy potencjalny rząd niemiecki, który będzie CDU, CSU, my się nie różnimy, jeśli chodzi o imponderabilia. Ja wiem, ale jeśli chodzi o na przykład sprawy migracji, podejście do granicy, tak, do wydalania ludzi i tak dalej, no oni na pewno następni rządzący będą pod wpływem, będą musieli, no bo tak działa polityka, tak, nawet jeśli AfD nie wejdzie do rządu, pewnie nie wejdzie, no ale będzie miało pośredni wpływ na politykę rządu. Na pewno tak, natomiast muszę powiedzieć, że akurat migracje i to, co wydarzyło się przez rok, oczywiście to, co powiem teraz pewnie zabrzmi trochę takim chwalstwem, ale trudno, powiem to. Otóż mi się wydaje, że Europa rok temu i Europa dzisiaj to są, jeśli chodzi o państwa członkowskie, mówiące innymi językami. Jeżeli minister spraw wewnętrznych Niemiec jedzie na polską granicę i mówi o konieczności wsparcia ochrony zachodniej granicy, również przeznaczając środki z Unii Europejskiej, to ta wypowiedź w lutym czy w marcu by nie istniała. My naprawdę spędziliśmy godziny dyskusji z naszymi niemieckimi partnerami, tłumacząc się o tym i też doprowadzając do wizyty pani minister, kiedy ona zobaczyła, jak to wygląda, rozmawiała z żołnierzami, rozmawiała ze strażnikami granicznymi, takimi na linii po prostu, tak? I jakby też uświadomiła sobie, że tak naprawdę to jest bardzo, bardzo trudny temat. I też dziennikarze którzy ostatnio byli, ukazał kilkadziesiąt artykułów z moimi cytatami mówiące o tym, jaka sytuacja jest na granicy, ponieważ my chcemy być naprawdę bardzo, bardzo otwarci, mówiąc o tym, z jakimi wyzwaniami się tutaj borykamy, a więc ja się nie spodziewam jakichś dużych konfliktów, ponieważ wbrew pozorom w tych podstawowych kwestiach dotyczących ochrony granic zewnętrznych, dotyczących zwiększenia skali wydaleń czy deportacji z Unii Europejskiej osób, które są niepożądane, jeżeli kwestie od definicji tak zwanego bezpiecznego państwa trzeciego, które jest poza Unią Europejską, którym współpracujemy, to jest ten case włosko-albański na przykład. Jeżeli mówimy o kwestiach dotyczących instrumentalizacji i dzisiaj komisja mówi o weaponizacji migrantów, prawda, to mi się wydaje, że my tutaj nie mamy specjalnie wiele konfliktów, prawda, znaczy, ponieważ jakby, kiedy ja zastanawiam się, mamy pewne takie, może ekonomiczne rzeczy. Bardzo mocno Niemcy przez dłuższy czas nie chcieli rozmawiać na tak zwanych listach sankcyjnych dla operatorów lotniczych. Mówili o tym, że to jest ekonomia, to jest transport, to są różne rzeczy, ale kiedy też po tych wszystkich rozmowach Niemcy odblokowali dyskusję na temat. Ja nie mówię, że oni to popierają, ale odblokowali dyskusję, mówiąc o tym, że rzeczywiście, jeżeli mamy linie lotnicze, które uczestniczą w procederze transferu migrantów, czy to do jakiejś wyspy, która jest blisko już Włoch, czy do Mińska, czy w innych miejscach, to trzeba się po prostu nimi zająć, bo to jest całe to kompleksowe postrzeganie migracji. I to jest też dobra informacja. Więc w przypadku akurat migracji ja się nie spodziewam jakichś gigantycznych konfliktów. Na pewno elementem problemu do rozwiązania jest kontrola na granicy wewnętrznej, czyli polsko-niemieckiej. Tylko że też kiedy ja rozmawiałem ostatnio z Niemcami, to mówiliśmy, słuchajcie, jeżeli my zabezpieczymy granicę zewnętrzną, to zniknie wam ten gigantyczny argument mówiący o tym, że wy potrzebujecie tej granicy, bo jest kanał migracyjny z Białorusi przez Polskę na przykład do Niemiec. Jeżeli my to zablokujemy, uda nam się ten kanał migracyjny zamknąć, a mam nadzieję, zamknąć czego się nigdy nie da, tak, ale powiedzmy tak ograniczyć, że on będzie w pełni kontrolowany, to wtedy zniknie wam ten argument. Musimy też szukać argumentu, mówiąc o tym, słuchajcie, stańcie o prawdzie, my już nie jesteśmy po prostu problemem.
a to jest tylko i wyłącznie pewna polityczna decyzja i w tym kierunku idziemy, ale tu na pewno to będzie jakiś tam element ciągle naszej dyskusji, bo my nie zmienimy naszego stanowiska, że Schengen jest najgigantyczną wartością Unii Europejskiej, musimy dbać o Schengen i będziemy cały czas pokazywać te elementy, mówiąc o tym, że te kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej są nieuzasadnione i powinny zniknąć jak najszybciej. Nie boi się pan, że Schengen nie przetrwa? Boję się. Jest to pańskim zdaniem realne? Boję się, tak, z tego powodu, że mamy już dzisiaj tak naprawdę 16 państw, które w różnych formach prowadziło kontrole graniczne, no to boję się, tak? Znaczy ten olbrzymi dorobek Unii Europejskiej, jakim jest strefa Schengen, jest w jakiś tam sposób zagrożony. Piszemy to w takim dokumencie, który nasza rozmowa jeszcze odbywa się przed szczytem ministrów spraw wewnętrznych i administracji w Polsce, który będzie 30 stycznia. My tam bardzo jasno napisaliśmy w takim dokumencie do dyskusji ministrów. Moim zdaniem on jest przełomowy. Tak? Znaczy, myślę, że ten dokument jest naprawdę dokumentem, który też będzie bardzo mocno dyskutowany, bo my tam stanęliśmy w prawdzie. Tak? Znaczy, pokazaliśmy główne dylematy. Nie mogę o nim jeszcze specjalnie dużo też powiedzieć, bo jeszcze ministrowie spraw wewnętrznych, dopiero wczoraj od nas Polski wyszedł takie zobowiązanie, że do 10 dni przed szczytem powinniśmy taki dokument wysłać. My go wysłaliśmy. Czekamy też, będziemy czekać na reakcję. Myślę, że to podsumowanie tej dyskusji 30-31 będzie bardzo, bardzo ciekawe, ale my tam napisaliśmy bardzo wiele rzeczy, tak mówiąc o tym, na jakie pytania Europa sama musi odpowiedzieć, żeby Schengen przetrwało, tak, żeby w ogóle, żebyśmy odzyskali tą kontrolę migracyjną w Europie, ponieważ tego wymaga od nas społeczeństwo. Polityka polega na słuchaniu społeczeństwa. Dzisiaj społeczeństwa europejskie mówią o tym, odzyskajcie kontrolę nad migracjami, bo postrzegamy to gigantyczne wyzwanie. A więc to jest pewnego rodzaju też sygnał dla polityków, żeby zrobili wszystko, żeby tą kontrolę odzyskać i muszę powiedzieć, że my bardzo mocno na arenie europejskiej to mówimy. Mi jest trochę łatwiej to mówić, muszę powiedzieć, bo jak ja spotykam się z różnymi osobami, to one mają tę informację, kim ja jestem, prawda? Mówiąc o tym, facet, który ma najlepsze publikacje, jedna z najlepszych publikacji na świecie w zakresie migracji, badacz, profesor i tak dalej, czyli oni wiedzą o tym, że ja się nie dam łatwo tak kupić prostymi argumentami, tak? Bo ja mam odpowiedzi, może nie na wszystkie pytania, na większość z tych pytań różnego rodzaju i to są dlatego bardzo ciekawe dyskusje, które mnie bardzo mocno też ubogacają o tą sferę polityczną bardziej. Mhm. Na ile pan widzi zagrożenie dla Polaków mieszkających czy przebywających w Stanach Zjednoczonych, mówię w kontekście objęcia prezydentury i pierwszych decyzji Donalda Trumpa, na ile to rzeczywiście jest zagrożenie dla polskich obywateli przebywających w Stanach? Jak to znaczy dla jakichś na pewno, tak? Ale jak duża to jest potencjalna grupa i co może się wydarzyć? Prawdę mówiąc, my musimy być przygotowani na różne scenariusze. Moim zdaniem ta decyzja też z Rady Ministrów, premiera i ministra Sikorskiego, żeby przygotować nasze konsulaty, jest bardzo, bardzo dobra, tak? Ponieważ jakby my do końca nie wiemy, co Trump chce zrobić, tak? Znaczy, czy na ile to jest taka retoryka, na ile to są pewne rzeczy, które rzeczywiście ludzie dzieciaki będą zatrzymywane w szkołach. Mówiło się o jakiejś denuncjacji w szkołach jednych na drugich, że kto jest legalny, kto jest nielegalny, prawda? Znaczy gdzieś wprowadzamy jakiś system takiej niepewności, bo rozumiem, że teraz rodzice, którzy są nielegalnie w Stanach, ale mają dzieci, które są w szkołach, to przestaną zapraszać koleżanki i kolegów do swoich domów, bojąc się, że ci zorientują, że oni są nielegalni i denuncjują na policję jakąś, nie wiem, czy stanową, czy federalną, kto tam będzie się tym zajmował. Znaczy wprowadzamy jakąś kompletną sytuację, której ja nie umiem jeszcze ogarnąć do końca. Tak? Znaczy patrzę na to, chcę zrozumieć Stany bardziej jako badacz, a nie jako grający rolę polityka, bo ja uważam, że to, co robi Trump i w ogóle dojście Trumpa do władzy, jest takim, że Europa się musi ogarnąć. Tak? Znaczy, dla mnie to jest bardzo silny sygnał do Europy i ja muszę powiedzieć, że kiedy mnie ktoś pyta, a jakie jest moje zdanie na temat polityki migracji Stanów Zjednoczonych, mówię na razie żadne, bo nie wiem, natomiast ja się skupiam na Europie i tak, żeby Europa, to co rozmawialiśmy przed chwileczką, żeby Europa odzyskała kontrolę nad migracjami, żebyśmy my wreszcie stanęli w prawdzie, żebyśmy zrobili dobrą politykę powrotową, żebyśmy mieli dobrą współpracę z państwami trzecimi, żebyśmy zabezpieczyli granice z Białorusi, żeby tam nie dochodziło do dalszego kreowania sztucznego szlaku migracyjnego. To są nasze problemy. Ja się będę zajmował naprawdę polskimi problemami, europejskimi problemami, a nie będę zajmował się amerykańskimi problemami, ale oczywiście to, że mogą być Polacy poszkodowani, to państwo odpowiedzialne musi być na to przygotowane i po prostu umożliwić im powrót do kraju. Jakąś tutaj też reintegrację w jakiś sposób. Znaczy, jeżeli ta skala będzie większa, będziemy musieli być przygotowani na różnego rodzaju wyzwania, chociażby z dokumentami, które są uznawaniem kwalifikacji. No tysiące rzeczy, które może tutaj się pojawić. Ale naprawdę myśli pan, że to może dotknąć Polaków, że to Polacy są problemem
tam w Stanach. Przecież wiemy, że to jakby nie chodzi o imigrantów z Polski, którzy się zwykle dobrze adoptują, integrują i nie sprawiają problemów. Panie, ja się z panem generalnie zgadzam, tak? Ale jakby ta niepewność, która została wprowadzona przez Trumpa, prawda, co do jego zamierzeń, skłania premiera, skłania ministra Sikorskiego, ale skłania również nas jako MSWiA do myślenia o tym problemie, ale nie o polityce migracyjnej Stanów, tylko o konsekwencjach dla obywateli Polski, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Może powiem w taki sposób, prawda? W jaki sposób być przygotowany w różnego rodzaju scenariuszach na ewentualne powroty. Czy to będzie bardzo dużo? Nie sądzę, ale jeżeli to będzie nawet ileś tam tysięcy ludzi, którzy przez rok czy przez ile będą wracali, w takiej bardzo trudnej sytuacji, bo oni będą stawiali swoje życie tam tak naprawdę, wracali do nas, to musimy być na to w pewien sposób przygotowani. A powinniśmy się cieszyć, że Polacy będą wracać. ale mówię, zwłaszcza z przygotowanie. takich krajów. Nie, ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu, że oni będą wracali, tak? Natomiast tak jak też jakieś takie rozmowy z ekspertami na ten temat, mówimy o tym, dobrze, że będą wracali, no to tym dla nas generalnie lepiej. Osłabiają Stany, wzmacniają Polskę tak naprawdę przecież. Tak? Natomiast to jest też kwestia dotycząca na przykład deportacji więźniów, prawda? Którzy gdzieś tam są. To jest polityka, bo tak rozumiem też na razie to, co Trump chce zrobić. A więc jeszcze musimy być przygotowani na różne scenariusze, natomiast nie spodziewam się nie wiadomo jakiej sytuacji, ale myślę, że dzisiaj mamy dużą niepewność co do różnych ruchów, które będą w Stanach. Natomiast moim zdaniem, kiedy też bywam w Stanach i rozmawiam z Polakami i oni przyjeżdżają do Polski, to muszę powiedzieć, że pewna dodatkowa nostalgia istnieje, bo oni wiedzą o tym, że jeżeli wrócą z tym też zaoszczędzonymi pieniędzmi, które mają w Stanach, bo sprzedają na przykład majątków w Stanach, które mają, wracając do Polski, to ten kraj jest kompletnie inny niż z którego wyjeżdżali. I to jest dobrze, tak? I jeżeli oni tu wracali z pieniędzmi, prawda, integrując się, wchodząc w nasze społeczeństwa, to nie jest nasz problem. Też mam ostatnio sporo kontaktów z Polakami w Stanach i wszyscy zauważają, jak bardzo ten kraj się zmienił. Aczkolwiek to jest ciekawe, bo jak drobna złośliwość wobec polityków obecnego rządu, którzy bardzo mówią, że Polska przecież jest fantastyczna, ale ta Polska fantastyczna się stała w ostatnich 10 latach. Ktoś to zrobił. Ja nie twierdzę, że politycy to zrobili, bo ja myślę, że Polska się rozwija pomimo polityków, ale jednak ta Polska się rozwijała też za poprzedników i wcześniej też, jak najbardziej. Ja myślę, że jesteśmy strasznie... ruina nie było. Jesteśmy zaradnym strasznie narodem, prawda? Mówiąc to znaczy, pamiętajmy o pewnych kotwicach, które mamy. NATO, Unia Europejska, Oczywiście. Stabilizacja ekonomiczna, pracowitość Polaków i tak dalej. To są pewne takie kotwice, które nas trzymają. I kolejne rządy, pomimo wielu starań, nie są w stanie zabić większości Polaków. Ale naruszenie tych kotwic, zgódźmy się, nawet gdybyśmy naruszyli te kotwice w jakiś sposób, to sytuacja by się diametralnie oczywiście. zmieniła. Tak? Jeżeli kotwice są silne, to wszystko jest, żaden sztorm nas nie ruszy. Natomiast jeżeli byśmy kotwice zerwali, to zaczyna być problem. Ale na szczęście chyba nikt na razie, żadne poważne środowisko polityczne o tym nie myśli. Znaczy ja przestrzegam przed osłabianiem Unii Europejskiej, od razu mówię. Znaczy ja jestem bardzo z mojego doświadczenia, Unia bardzo... Europejska sama się osłabia. Ja wiem, ale my nie dokładajmy do tego. Znaczy my ją wzmacniamy, a nie dokładajmy. Tak mówimy o Schengen. Mówmy głęboko, że Schengen jest super ważny. Ale Tak, nie próbujmy go osłabiać. Tak? Ale ja nie myślę, że w Polsce ktoś Ale jest jeżeli pan przeciwko słyszy Schengen? głosy mówiące, wprowadźmy kontrolę granic na granicy z Niemcami. Zróbmy to retorsją. Czy to nie jest próba osłabiania Schengen? Bo to jest nieracjonalne. Znaczy po prostu nie jest racjonalne. Znaczy to oznacza to, że będziemy, nie wiem, my żeśmy sobie, ja tak szybko sobie to policzyłem, to jest 15 000 miejsc pracy, które stracimy. Naprawdę politycy, którzy mówią o wprowadzeniu kontroli granic na granicy polsko-Niemcami, chcą zabić tę małą przedsiębiorczość przy granicy? Ja nie jestem tylko zwolennikiem, więc jakby nie... Tak, ale mówię przykład, Jasne. znaczy rozmawiam o pewnym przykładzie, tak? A Jasne. to jest jakby, Jasne. też mówiłem o tym w Sejmie ostatnio, tak, na ten temat. A proszę powiedzieć, czy widzi pan taką możliwość, że za takiej realnej, większej fali powrotów Polaków z różnych części, ludzi polskiego pochodzenia, z różnych części świata do Polski? Ten proces my już obserwujemy. W strategii migracyjnej bardzo mocno chcemy zawalczyć tak zwane pierwsze pokolenie. Czy pierwsze pokolenie migrantów, to znaczy te dzieciaki, które urodziły się już po tej fali migracyjnej bezpośrednio przed akcesją i po akcesji, to są lata 2003-2007. One właśnie wchodzą w dorosły wiek, prawda? I teraz oferta edukacyjna polskich uczelni, czy polskiego rynku pracy może być dla nich bardzo atrakcyjna. Oni cały czas mówią po polsku, używają polskich mediów społecznościowych, też oczywiście obmywają czy to angielski, czy francuski, czy niemieckich, ale cały czas
oni tym pierwszym pokoleniem, że ten kontakt z Polską jest. Mają dziadków tutaj, tak, mają rodziny tutaj, przyjeżdżają na wakacje. I moim zdaniem to jest ta grupa, o której musimy zawalczyć, bo to pokolenie, które wyjechało, czy wróci, może tak, ale ono wróci w pewien sposób wyeksploatowane ekonomicznie, mówiąc brzydko, jeśli patrzymy sobie tę ekonomiczną wartość człowieka. Natomiast na pewno dzieciaki, które by ich przyjechały, to jest, może być nawet do kilkuset tysięcy dzieci, czy młodzieży, która dzisiaj funkcjonuje w tych państwach, które jest związana z Polską i o których my musimy zawalczyć. Dlatego też przewidujemy różnego rodzaju stypendia, programy powrotowe właśnie dla tych grup osób, żeby zachęcić się do przyjazdu do Polski, ale nie tylko i wyłącznie do babci na święta, tylko trochę się bardziej zakotwiczyć. Jakiś staż zrobić u pracodawcy, jakoś pójść na studia u nas, prawda, zrobić na pół roku, z Erasmusem nawet na początek, prawda, tak żeby oni tą Polskę jakby odkryli trochę na nowo, bo to jest rzeczywiście bardzo fajny kraj. Wiedzą o tym, że w ich państwach żyje się trudno, tak, również w tym pierwszym pokoleniu, bo no cały czas są tam obcy, prawda. Oczywiście ci, którzy się szybko bardzo zintegrowali, to już nie obcy nie są, ale większość z nich, wiemy o tym, to z badań tak naprawdę nie są mocno zintegrowanych, a mają swój kapitał dodatkowy, mówią na przykład w 2 językach i są nam po prostu bardzo, bardzo byliby potrzebni. Więc o tą grupę na pewno trzeba zawalczyć. To jest trudne, to będzie trudne, ale myślę, że państwo nie może tego odpuścić. Ja jestem tego bardzo gorącym zwolennikiem i moja współpraca też z MSZ-em, z panem minister Dendys jest bardzo, bardzo dobra, bo właśnie tu mamy takie super zrozumienie, bo strategia powiedziała to i raz konsekwencją strategii jest nowa polityka w stosunku do Polonii, Polaków mieszkających za granicą, która właśnie obejmuje ten aspekt, prawda? I to jest jakby spina się to wszystko, taką szansę, żeby zawalczyć właśnie o tą grupę. Mamy oczywiście, mamy jeszcze oczywiście repatriację, tak? którą za chwilę będzie też będzie ustawa, która zwiększa limity wydatków na repatriację, bo chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, w których ci, którzy rzeczywiście mają korzenie polskie, spełniają wymogi repatriacji, jak najszybciej mogli do Polski wrócić, żeby podjąć tę decyzję. Przez wiele lat nie było na to wystarczających środków. Te turnusy się nie odbywały, bo po prostu nie było na to pieniędzy. My chcemy zwiększyć te limity, żeby turnusy się odbywały, ale gdzieś też w jakiejś perspektywie przemyśleć repatriację, na ile ona jeszcze jest konieczna, a na ile może budzić różnego rodzaju ryzyka dla nas, bo tylko osób, które tak naprawdę czują jeszcze te związki z Polską, mieszkających na wschodzie, jest coraz mniej. Oni powinni mieć prawo, bo to jest nasze zobowiązanie moralne, do powrotu do Polski, ale gdzieś ta grupa się bardzo mocno kurczy. Powiem taki przykład. Mamy 800 miejsc, mamy teraz 200 miejsc na taki kolejny turys repatriacyjny. Na 800 osób, które zostały zapytane, czy chcą z tego skorzystać, jeszcze nie zebraliśmy tych 200 osób, co pokazuje też to, że jakby ten potencjał też powrotu repatriacji nam się bardzo szybko wygasa. Ilu imigrantów dzisiaj mamy w Polsce? Jeśli chodzi o kartę stałego pobytu, takich, których wiemy, to mamy takich już ustabilizowanych ze wszystkimi możliwymi rzeczami około 1 800 000 dorosłych, tak? Do tego mamy jeszcze dzieciaki, których mniej więcej jest około 300 000, to mamy już około 2 milionów i mamy na różnego rodzaju tymczasowych pobytach unitów, tak, którzy nie są zarejestrowani, bo nie potrzebują, pewnie jest około jeszcze 500 000. Ja bym szacował, że mamy mniej więcej 2,5 miliona cudzoziemców, których pobyt nie jest incydentalny, bo tak bym to odpowiedział, bo tych oczywiście są incydentalne jest dużo więcej, ale ci, których pobyt nie jest incydentalny, to mniej więcej około 2,5 miliona. Pamiętam, kiedy 2 lata temu i wcześniej rozmawialiśmy o tym, ilu powinniśmy ludzi tutaj sprowadzać, ilu przyjąć, tak? No bo część musimy przyjąć, bo się tu znajdą z różnych powodów, a część chcielibyśmy. Pańskim zdaniem, ile dzisiaj jeszcze takich ludzi, biorąc pod uwagę i potrzeby naszej gospodarki, i wszystkie kłopoty demograficzne, no ale z drugiej strony zagrożenia spójności społecznej, ilu możemy i powinniśmy jeszcze przyjąć cudzoziemców do Polski? Powtórzę to, co mówię od dłuższego czasu. Musimy wcisnąć hamulec, ponieważ to był bardzo krótki czas, kiedy ta liczba cudzoziemców się w Polsce zwiększyła. Ona się jeszcze będzie zwiększała, jeśli chodzi o swobodny przepływ osób. Ja się po prostu też spodziewam, że coraz więcej Hiszpanów, Francuzów, Portugalczyków, Niemców może chcieć się w Polsce osiedlać, bo jesteśmy atrakcyjnym państwem. Ze wszystkimi tymi szansami zagrożenie rosyjskie jest istotne, ale ono nie widać go bardzo dużo jeszcze w mentalności, takim myśleniu ludzi, mówiąc o tym, że Polska może zostać zaatakowana, jednak NATO, Unia Europejska, obrona Ukrainy i tak dalej. To są silne sygnały, że nam nic tak naprawdę w tym kontekście nie grozi. Ja nie jestem zwolennikiem otwarcia. Nie jestem zwolennikiem tego i chociaż zwolennikiem. Mam bardzo dużo argumentów za tym, że Polska nie powinna się w naszym stopniu otwierać. Czy już osiągnęliśmy taki tak, moim zdaniem na ten moment tak. Nie więcej. Moim zdaniem tak, ponieważ każde dodatkowe 100-200 tysięcy, jeszcze pytanie oczywiście skąd, ale kolejne 100-200 tysięcy byłoby już takim elementem trudnym dla nas, to
to nie tylko i wyłącznie chodzi o rynek pracy, bo rynek pracy jest chłonny, ale tu chodzi o służbę zdrowia, tu chodzi o infrastrukturę społeczną, infrastrukturę transportową, wiele innych rzeczy, o mieszkalnictwo. My nie możemy jakby zapominać, to jest znów to holistyczne podejście, tak? Nie możemy patrzeć na migrację tylko i wyłącznie z perspektywy jednego wycinka. Pracodawcy, który musi zrealizować kontrakt i chce zaprosić imigranta z podstawowym wykształceniem, na przykład to ostatni kierunek taki z Filipin, żeby mu pomógł rozwiązać jego problem ekonomiczny. Powiem o tym, że ta osoba przyjechała, to pewnie już nie wyjedzie, czyli musimy mieć dla niej też propozycję, co po tym kontrakcie i tak dalej. To musi być po prostu bardzo odpowiedzialne i dopóki nie zbudujemy tego systemu odpowiedzialnego, ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy się otwierali. Moim zdaniem powinniśmy wcisnąć w ten hamulec i powiedzieć sobie, że na razie i tak już przyjęliśmy bardzo dużo. To oczywiście głównie są Ukraińcy, ale tak przyjęliśmy bardzo dużo, ale też narastają różnego rodzaju takie wyzwania z tym związane. Więc musimy to po prostu zobaczyć i ja nie jestem zwolennikiem otwierania. Mam masę argumentów, żeby tego nie robić. Bardzo panu dziękuję. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych, profesor Maciej Duszczyk. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo za świetną rozmowę. Dziękuję bardzo również. To wszystko na dzisiaj. Bardzo ciekaw jestem państwa opinii. Czy sądzicie, że też zgadzacie się, że nie powinniśmy przyjmować już więcej cudzoziemców, czy wręcz przeciwnie, uważacie, że polska gospodarka potrzebuje i ta benzyna jest nam potrzebna do tego, żeby gospodarka lepiej funkcjonowała. Czy widzicie też więcej zagrożeń? Napiszcie w komentarzach. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Nagraj to w blisko.